Zintegrowany wzmacniacz AccuPhase model E405. Roku produkcji nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, z którego jest ten sprzęt rocznika. Wzmacniacz otrzymałem do przeglądu. Standardowe usterki, troszkę nie domagają tutaj przełączniki znajdujące się tutaj pod klapką. Następnym problemem jest uszkodzenie wejścia XLR od CD. Wejście to samoistnie wzbudza się, pomimo tego, że nie jest podłączony żaden sygnał wejściowy do tego wejścia. Następna sprawa, którą muszę tu zrobić, to zamontować gniazdo zasilania zewnętrzne, usuwając przewód, który jest na stałe zamontowany i nie posiada uziemienia. A resztę ogólnie usterek pewnie wyjdzie podczas oględzin i testowania. Tak wygląda AccuPhase bez przedniego panela. Tutaj nawet widać obecność pajączków. Ale to są wszystko drobiazgi. Na jedno z wejść podłączyłem generator i naciskam przełącznik. To jest jeden z tej sekcji przełączników, który należy naprawić, ponieważ jest uszkodzony. Następną kwestię, którą zauważyłem, następny błąd, wyłączę tylko głośniki. Po podaniu sygnału monofonicznego na kanał lewy i prawy różnica jest we wskazaniu wskaźników. Górny pokazuje 10, dolny pokazuje przykładowo troszkę mniej. Jest to kwestia zasadniczo kalibracji, ponieważ wykonałem już pomiary na wyjściu i pomiary na wyjściu poziomu sygnału na głośnikach są identyczne dla kanału lewego i prawego, czyli zasadniczo chodzi tylko o kalibrację wskaźników. Tutaj w tej szmatce wiszą płytki z wejściami XLR. Tak zawinąłem, żeby nie wykonało się żadne zwarcie. Użytkownik narzeka na problem z tymi wejściami XLR. Kwestia moim zdaniem nie jest w usterce elektronicznej, tylko w tym, że są tak zaśniedziałe gniazda, że jest kompletny brak kontaktu podczas podłączenia urządzenia. Czarne, kompletnie w środku. Trzeba te gniazda wymontować, wyjąć, jeżeli się uda, te konektory wewnętrzne i wyczyścić. To jest płytka regulacji barwy dźwięku z AccuPhase'a. Myślałem, że ten sprzęt jest jeszcze dziewiczy, piękny, w miarę niegrzebany. Jednak wyszła prawda. Proszę zobaczyć. To jest pozostałość po środku smarującym, którym został ten sprzęt już wypryskany. Tutaj analogicznie kurz zmieszał się i skleił razem z pozostałościami oleju. Najgorsze jest jeszcze to, co często mówię, że te środki powodują korozję elementów miedzianych. Nóżki tych układów scalonych już zielenieją. Czyli wytwarza się tutaj tlenek miedzi. Nie róbcie tego nigdy. Nie używajcie żadnych środków chemicznych do naprawy potencjometrów i przełączników. Są to środki typu kontakt. Teraz i tak wszystko jest do naprawy i zajmuje to dużo więcej czasu reanimacja takich elementów, jakby nigdy nie były jeszcze wypryskane, tylko zepsute samoistnie. Przełączniki z płytki wymontowane, również je rozmontowałem. Oczywiście sosik wszem obecny do smarowania, aż wycieka. Elementy wewnątrz przełącznika już oczywiście zielone, podkorodowane. Standardowa procedura i to jest przyczyna złego działania tych przełączników. Moduł przełączników potencjometrów naprawiony. Czyściutki, umyty, przełączniki zrobione, nówka sztuka.
Tutaj mam gniazda XLR, które wymontowałem z płytki wejść. Wymontowałem również z jednego z tych gniazd piny. Jak widać, nie należą one do najpiękniejszych. Stan widoczny. Do tego stopnia są zanieczyszczone, że praktycznie nie mają prawa kontaktować. Ze wszystkich 6 gniazd muszę wyjąć piny, wypolerować, wyczyścić i zmontować. I wtedy dopiero będą funkcjonowały prawidłowo te gniazdka. Zadanie polegające na wyczyszczeniu pinów w gniazdach XLR wykonane. Możecie od razu teraz zobaczyć, że od razu widać w tych otworkach srebrne styki. Następnie, tak już rutynowo zajrzałem do przekaźników od zabezpieczenia głośników. Co się okazało? Przekaźniki te były już przez kogoś demontowane, już oklejane ze 2 razy jakąś różną taśmą klejącą, żeby się nie rozleciały. Styki tych przekaźników były już drapane, polerowane, skrobane i tak dalej. Trzeba je po prostu wymienić. Natomiast robi się duży problem, że ten typ przekaźnika Omrona jest na świecie już nieosiągalny. Są natomiast tego typu przekaźniki na napięcie 12 i 24 V. Ten niestety jest na 48 V. Więc zamówiłem sobie takie na 48 V, na 24 V i spróbuję wymienić tylko i wyłącznie styki lub cewkę, tak żeby zachować wszystko w oryginale. Identyczny model przekaźników występuje w niektórych modelach Pioniera i niestety ze względu na to, że są nieosiągalne, po prostu ludzie wiercą, wstawiają jakieś inne w to miejsce. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby sprzęt był w oryginale maksymalnie jak to jest możliwe, a w tym przypadku raczej będzie to do zrobienia. Następne zadanie, które tutaj otrzymałem, to zamontowanie gniazda IEC na tylnym panelu. Jest to gniazdo japońskiego producenta, jakieś podobno super high-endowe, pokryte platyną i paladem. Takie gniazdo będę tutaj montować. Wyciąłem w tym celu w panelu tylnym otworek. Może nie jest za piękny, ale po zamontowaniu tego gniazdka wygląda to, przynajmniej będzie wyglądało estetycznie. Tak. Żeby to wykonać, musiałem niestety zdemontować ten panel, bo niewygodnie się jednak wycina otwory, kiedy to jest wszystko zespolone i mam 2 cm ruchu pilnikiem. Aby to zrobić, trzeba było tutaj rozlutować kilka przewodzików, ale z tym nie ma większego problemu. Jeszcze jedna kwestia. Tutaj na jednej z tych płytek wejść XLR są układy NN5, znaczy wzmacniacze operacyjne NE5532. Jeden z tych układów jest już nieoryginalny. Wszystkie oryginalne były firmy JRC, natomiast tu siedzi Texas Instrument. W związku z tym będę musiał dokupić oryginał i zamontować. Po prostu sytuacja jest taka z mojego doświadczenia i ogólnie, że różni producenci, mimo że produkują ten sam układ scalony, mają te układy różną charakterystykę. Więc lepiej zastosować oryginalny, tak żeby kanał lewy z prawym był zgodny. Wzmacniacz miał trafić do drobnego przeglądu, a tak jak widzieliście, drobny przegląd skończył się prawie jego renowacją. Naprawione przełączniczki oraz potencjometry znajdujące się pod klapką. Wymienione przekaźniki od głośników, oczywiście na oryginalne. Dodatkowo problem z wzbudzaniem się wejścia XLR też został rozwiązany. Uszkodzone były wzmacniacze operacyjne na wejściach. Następnie wyczyściłem gniazdka XLR, to co już widzieliście. Dodatkowo zostało zamontowane gniazdo IEC zasilające firmy Furutech. Miało być inne, ale zdecydowałem się na troszkę tańsze rozwiązanie. Troszkę o konstrukcji tego ciekawego urządzenia. Przy okazji poznałem, jak jest zbudowane. Składa się ono też z 2 niezależnych zasilaczy. To jest transformator główny do zasilania stopnia końcowego, natomiast od spodu znajduje się transformator do zasilania stopnia wejściowego. Czyli zasadniczo są to 2 niezależne zasilacze dla preampu i końcówki mocy.
Ciekawe również jest rozwiązanie wejść. Przełączniki wejść zrealizowane za pomocą przekaźników dobrej klasy. Dzięki temu, że nie zastosowano tutaj układu scalonego selektora wejść, są dużo mniejsze przesłuchy między wejściami oraz lepsza separacja kanałów. Ciekawym rozwiązaniem jest również budowa końcówki mocy. Siedzi aż tutaj 10 tranzystorów w obudowie TO3P. Dzięki temu wzmacniacz ma dużą wydajność prądową oraz może pracować przy bardzo niskiej impedancji. Jeżeli chodzi o dźwięk, trudno określić. Dla mnie może być. Osobiście nie jestem zwolennikiem takiego krystalicznego, czystego brzmienia. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że wzmacniacz ma bardzo dużą rezerwę prądową i jest niesamowicie szybki. Ktoś, kto lubi takie high-endowe brzmienie, na pewno będzie zadowolony z takiego sprzętu. Jeszcze co do kondensatorów mocy. Mają one 33 000 mikrofaradów pojemności. Jak na taką pojemność i te gabaryty, niestety muszę skrytykować, nie należą one do najlepszych ze względu na zbyt wysoki ESR. To jest przynajmniej moje zdanie. Mogli zastosować tutaj nawet mniejszą pojemność, ale kondensatory o niższej impedancji. Tylny panel wzmacniacza. Jak widać, wejścia XLR, wejścia Cinch, możliwość wykorzystania wzmacniacza jako samej końcówki mocy. Można w tym przypadku wykorzystać to jako końcówkę mocy z wejściem zbalansowanym lub z wejściem niezbalansowanym. Bardzo porządne zaciski głośnikowe, naprawdę konkretne. Szkoda tylko, że nie zrobiono tutaj jeszcze otworków na wtyki bananowe. Dodatkowe wyjścia na urządzenia zewnętrzne. Tutaj jest przeze mnie zamontowane gniazdo firmy Furutech. Uziemienie do gramofonu lub standardowe uziemienie, które powinno być wykorzystane, ponieważ oryginalnie w tym urządzeniu był przewód 2 razy 1,5 mm2 bez uziemienia. Stąd przerobiłem ten system na wersję z uziemieniem. Jeszcze słowo krytyki na temat konstrukcji tego urządzenia. Super gniazda, zaciski do głośników, ale w środku co widzimy? Cieniutkie druciki, jedno złącze, które zasila styki głośnikowe, następnie jest płytka przekaźników do głośników i znowuż następne złącze z cienkimi kabelkami rzędu, tam nie wiem, one mają 0,5, może 0,75 maksimum kwadrat do podłączenia końcówki mocy. Strata na złączu jednym, strata na złączu drugim, strata na kabelkach sygnału, no i oczywiście na przekaźnikach, ale tego akurat tutaj się nie da pominąć. Jest to standardowe rozwiązanie we wszystkich stosowanych wzmacniaczach. Tyle jeżeli chodzi o słowa krytyki dla tego urządzenia. Dodatkowo jeszcze tutaj nie wspomniałem, ale wymieniłem komplet żarówek, tak żeby już na przyszłość nie było z tym większego problemu. Następne jeszcze kwestie. Spodziewałem się również w tej klasie wzmacniacza jakiegoś lepszego potencjometru firmy Alps, jednak zastosowali to zwykły taki potencjometr z niebieskiej serii. Dość popularny, nawet w bardzo tanich wzmacniaczach występuje. Mogli dać tutaj na przykład, nie wiem, bardziej precyzyjny Alpsa czarnego albo wręcz drabinkę. Jednak już tutaj jest jakaś oszczędność poczyniona przez księgowych, prawdopodobnie firmy Accuface.